Cześć, tu Marcin Wietrążek. W tym odcinku pokażę, jak skutecznie poprawić krążenie krwi w nogach. Serdecznie zapraszam. Gorąco pozdrawiam z Wałbrzycha. Jestem akurat na południu Polski, gdzie prowadzę szkolenie z zakresu masażu tkanek głębokich. Mam chwilę wolnego i chciałbym przedstawić bardzo prosty, ale bardzo skuteczny zestaw ćwiczeń, który jest szczególnie wartościowy dla osób mniej sprawnych, mniej aktywnych. Poprawa krążenia krwi, no chyba nie ma lepszej metody niż chodzenie, a już w ogóle chodzenie pod górkę, może chodzenie po schodach. No ale nie każdy ma takie możliwości sprawnościowe, dlatego teraz będzie taki prosty zestaw. I jeżeli jesteś osobą bardzo mało aktywną, to wykonuj go kilkukrotnie w ciągu dnia. No nawet niech to będzie 3 razy w ciągu dnia. Zawsze to jest lepiej, niż tylko i wyłącznie siedzieć i się prawie że nie ruszać. Problem niewydolności żylnej dotyczy naprawdę wielu osób, a już w wieku 60+, czy nawet bardzo często 50+. Objawy, jakie mogą towarzyszyć niewydolności krążeniowej, no to są bóle nóg, obrzęki, jakieś uczucie ciężkości, może zauważalne, powiększone naczynia powierzchowne, może częściej występujące skurcze łydek. Więc jeżeli miewasz takie objawy, to ten zestaw ćwiczeń także może je zniwelować. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie, więc zawsze w przypadku wątpliwości, czy możesz coś wykonywać, czy nie, skontaktuj się z lekarzem, omów co i jak. Jeśli chodzi o problemy z naczyniami, to warto odwiedzić angiologa, może flebologa albo chirurga naczyniowego, albo jeżeli nie masz takiej możliwości, to chociażby lekarza pierwszego kontaktu. Pierwsze ćwiczenie, bardzo proste, wykonywane na siedząco, więc naprawdę możesz je wykonywać niemalże, no pewnie co godzinę. Więc jeżeli dużo spędzasz czasu w pozycji siedzącej, no to pamiętaj, żeby robić jak najczęstsze przerwy, jeżeli to jest możliwe. No to nie jest zbyt dobra pozycja, w której właśnie są kolana zgięte, ten przepływ krwi żylnej jest utrudniony. Różne są sposoby na poprawę krążenia krwi. Wiele jest takich biernych, czyli trzymanie po prostu kończyny powyżej poziomu, tak żeby można było wspomóc odpływ krwi żylnej. No, jednym z lepszych takich biernych sposobów to jest leżenie gdzieś na łóżku, na podłodze z nogami uniesionymi ku górze. Może też jakieś skarpety kompresyjne czy pończochy kompresyjne. Tutaj warto się skonsultować z lekarzem, bo nie każdy może takie skarpety nosić. No i dobrze by było, żeby były dobrze, odpowiednio dobrane, ale to są takie pasywne sposoby. Natomiast teraz będziemy pracowali nad budowaniem sprawności tak zwanej pompy mięśniowej, czyli po prostu będziemy pracowali mięśniami, żeby to one naciskały na naczynia żylne i wspierały przepływ krwi. Teraz poduszka pod nogę. Może dobrze jest to zrobić najpierw jedną nogę, później drugą nogę, nie obie. Tu jakimś utrudnieniem może być aktywna rwa kulszowa, więc jeżeli masz aktywną rwę kulszową, to tego typu postawa, jeszcze może przy jakimś pochyleniu, może drażnić nerw kulszowy. Natomiast jeżeli nie masz takich objawów, to jak najbardziej ćwiczenie dla Ciebie. Teraz płynny, sprawny ruch w pełnym zakresie, stopa ku górze i do dołu, 50 powtórzeń, może to być kilkadziesiąt, może 30-40 na początek. Jak czujesz, że dasz radę więcej, no to możesz robić więcej tego typu powtórzeń. Jedziemy, sprawnie pompujemy. Noga jest ciut wyżej. Być może mógłbym mieć jeszcze z 1-2 poduszki, żeby ta noga była troszeczkę wyżej. I pracujemy. Myślę, że za jakiś czas poczujesz, że zarówno mięśnie z przodu, jak i z tyłu pracują. No to dobry objaw. No, może tak być, że po 20 powtórzeniach już nie będziesz mieć siły i będzie już łapał prawie że skurcz w łydce czy z przodu, no to chwila przerwy i dalej jeszcze troszeczkę pompujemy. Jeżeli jesteś osobą sprawniejszą, no to może nie musisz wykonywać tych ćwiczeń 10 razy dziennie, no bo dla Ciebie możliwością poprawy krążenia będzie chodzenie po mieszkaniu, może wyjście przed blok, wejście po schodach góra-dół. To też są bardzo dobre przerwy na poprawę krążenia, ale jeżeli jesteś osobą mniej sprawną, no to regularnie pamiętaj o tym, żeby poruszać, czy to jedną nogą, zmiana nogi, czy to drugą nogą. Naprawdę niewymagające ćwiczenie, po prostu trzeba o tych ćwiczeniach pamiętać. I jeszcze parę powtórzeń. Staraj się w miarę dokładnie, żeby tak poczuć, że to rzeczywiście jest pewna pompa, że tam ta krew musi dopłynąć, odpłynąć. Także staramy się dokładnie wykonywać w pełnych zakresach. Drugie, jakże proste ćwiczenie, no to jest po prostu napinanie mięśnia czworogłowego, czyli też taka imitacja marszu. Ważna rzecz z racji tego, że mięsień czworogłowy z przodu no, jest dużym mięśniem, bardzo obszernym mięśniem, więc w nim się gromadzi też duża ilość krwi, więc uruchamianie tak masywnego mięśnia
z pewnością znacząco poprawi krążenie krwi. I tu kilkanaście powtórzeń, czyli hop, napięcie i tu jeszcze można oprócz tego napięcia dodać jeszcze lekkie uniesienie nogi. Przy okazji usprawniamy kolana, wzmacniamy kolana, czyli hop, napinamy, unosimy, hop. Kilkanaście takich powtórzeń. Czyli na razie zestaw nie jest skomplikowany, przez chwilę nogi są wyżej i pompujemy raz jedną nogą, raz drugą. Teraz po prostu wykonujemy wyprosty jedną nogą i drugą nogą. Dostosuj tą ilość do siebie, bo jeżeli czujesz, że jesteś w stanie wykonać 30 takich powtórzeń, no to się nie ograniczaj. My jesteśmy w stanie przejść kilkanaście tysięcy kroków dziennie, więc jeżeli zrobisz tutaj nawet 100 takich kroków, no to jest tylko jakaś cząstka tego, co możemy wykonać w ciągu dnia, a nie ma tutaj pełnego obciążenia masą ciała. Kolejne ćwiczenie to będą wspięcia na palce, ale w tej pozycji. I najpierw może wykonaj parę powtórzeń, hop, w tej pozycji. I tutaj pracuje bardzo mięsień płaszczkowaty. I najpierw może wykonuj takie ćwiczenia bez obciążenia, bo za chwilę będziemy dociążali te mięśnie, czyli po prostu wspięcia na palce, opuszczenie, wspięcia na palce, opuszczenie. A jak będziesz czuć, że no, to w miarę dobrze wychodzi, no właśnie to jest lekkie i wcale mocno te mięśnie nie pracują, to dobrze jest się oprzeć górną częścią ciała, dociążyć poprzez nacisk na kolana te łydki, no i teraz wykonać tak kilkanaście powtórzeń. No, jeżeli dasz radę wykonać tylko 5-6 powtórzeń, to na początek wykonaj 5-6 powtórzeń, ale myślę, że z czasem uda się wykonać tych powtórzeń o wiele, wiele więcej. Hop, czyli dociążenie jest, teraz mięsień płaszczkowaty, śmiało, porządnie pracuje. Tu przy okazji taka ciekawostka, prowadzono badania na temat poziomu cukru. Otóż praca i ćwiczenia, ruch w obrębie mięśnia płaszczkowatego pozwala skutecznie obniżać cukier we krwi. Oczywiście to nie jest jakby główny środek, który ma za zadanie wyregulować w naszym organizmie poziom cukru, natomiast jest to bardzo ciekawe, że ćwiczenia mięśnia płaszczkowatego obniżają skutecznie poziom cukru we krwi. Kolejne proste ćwiczenie, bardzo proste ćwiczenie, to jest po prostu maszerowanie w miejscu. No, kieruję ten film do osób mniej sprawnych, więc jeżeli siedzisz, to po prostu wstań co godzinę. Możesz się podeprzeć, oparcie od krzesła, stabilne krzesło i pomaszerowanie. Niech to będzie 50 kroków, niech to może będzie nawet 20 kroków na początek. Warto po prostu o tym pamiętać, żeby się nie zasiedzieć, gdzie 3-4 godziny są kompletnie w bezruchu, no bo wtedy te obrzęki rzeczywiście narastają, nogi mogą dokuczać, a sposób na to krążenie jest naprawdę prosty. Po prostu musimy się ruszać, bo do tego zostaliśmy stworzeni. Kwestia treningu oczywiście, bo to jest tak, że na początku może być takie zniechęcenie, później po 2-3 dniach treningu będzie takie poczucie, że te mięśnie są spracowane, no ale organizm się naprawdę przyzwyczaja do treningu, więc regularne wykonywanie tego typu ćwiczeń sprawi, że za kilka tygodni no naprawdę będziesz mieć już kondycję i formę do tego, żeby może ruszyć gdzieś dalej na spacer albo chociażby pospacerować po mieszkaniu. Drobny marsz w miejscu, jeżeli czujesz, że nie musisz się podpierać, to rób to bez podpierania. Możesz starać się wyżej unosić nogi. Po prostu maszeruj w miejscu. Kolejne zadanie, wspięcie na palce, czyli wspięcie na palce. No to jest podobne ćwiczenie jak tamto na krześle. Tutaj więcej pracuje mięsień brzucha łydki. Po prostu jest wspięcie na palce, hop, wspięcie na palce. I tu można różne warianty robić, bo można kołysać się przód, tył, czyli gdzieś wspięcie na palce, unosić przód stóp, żeby rzeczywiście taka pompa powstawała, ale możesz tylko i wyłącznie pracować mięśniem brzucha łydki. To wiem, że to jest wyzwanie. Czasami warto popracować, popróbować, porobić to na jednej nodze. Ja nie skupiałbym się tutaj na takim liczeniu, że to musi być 12 powtórzeń jedna strona, 12 powtórzeń druga strona, bo jak chodzimy w terenie, to też czasami jest lżej, czasami jest wyżej, pod jakąś górkę wchodzimy na jakieś schodki, czasami jest 10 schodków, a czasami jest 30 schodków, więc ja nie lubię tak farmakologicznie podchodzić do ćwiczeń, bo później, tak jak mówię, w życiu nie jest tak, że tylko są schodki, których jest 12, a czasami może być ich 40 czy 50. Zawsze możesz zrobić chwilę przerwy, pokołysać się na boki, potruptać w miejscu, pochodzić w miejscu i myślę, że już czujesz, jeżeli wykonujesz ze mną te ćwiczenia, że te nogi zaczynają pracować.
Nogi z pewnością są już rozgrzane, więc kolejne ważne ćwiczenie to jest przysiad. Myślę, że jeżeli mówimy o osobach mniej aktywnych, mniej sprawnych, to będzie taki półprzysiad. Teraz ważna rzecz, żeby może na początek podparcie, ale teraz to nie ma być tylko takie tylko i wyłącznie uginanie nóg. Dobrze jest, żeby ten ruch był wykonywany zarówno przez mięsień czworogłowy, jak i mięsień pośladkowy wielki, więc jest lekkie cofnięcie bioder. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, hop, jest obniżenie i powolutku się podnosimy, napinając i mięsień czworogłowy, i mięsień pośladkowy wielki. Hop, idziemy do dołu i ku górze i też możesz zrobić 20 takich przysiadów, może zrobisz tylko i wyłącznie 10. Wcale nie potrzeba teraz schodzić bardzo nisko, bo myślę, że dla wielu osób robienia takich półprzysiadów albo nawet malutkich przysiadów to jest bardzo istotne, że jeżeli czujesz, że ta sprawność nie jest za duża i jesteś w stanie tylko zejść 5 cm w dół, czyli lekko ugiąć kolana, lekko ugiąć biodra, no to rób to tylko i wyłącznie 5 cm. Za tydzień, 2 może to będzie już 10 cm, a później będzie 20 czy 30 cm. Z pewnością, przez to, że znowu pracujemy nad dużymi grupami mięśniowymi, czworogłowy, mięsień pośladkowy wielki, no to tutaj naprawdę to krążenie krwi się poprawia. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tych ćwiczeniach, jakie ćwiczenie można byłoby dodać, albo jakie znasz jeszcze inne sposoby poprawiające krążenie krwi w kończynach dolnych. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się tak regularnie nagrywać takie ćwiczenia przypominające, motywujące, pokazujące, że warto nad sobą pracować niezależnie od wieku i poziomu sprawności. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!